Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Yerba czy Herba. Odpowiadamy tutaj na Wasze pytania, a więc nie przedłużając, zaczynamy. Zdarza się, że kiedy w ciągu dnia piję samą yerbę, w pewnym momencie robię się otumaniony i trochę boli mnie głowa. Mogą to być objawy odwodnienia, jeśli w międzyczasie nie popijam niczym innym, czy może efekt niewychodzenia z domu przez te parę godzin i ślęczenia nad książkami. Maratony z nauką zazwyczaj przy yerbie. Pozdrawiam ekipę czajnikowy.pl. Dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Mnie się nie zdarza być otumanionym po yerbie. Przedawkowanie, odwodnienie raczej chyba nie wiąże się z otumanieniem. Tutaj są inne objawy. Faktycznie przy nauce warto robić sobie przerwy. Z kofeiną warto rozsądnie. Jedyne co to ja zauważyłem po sobie, to gdy piję yerbę intensywnie przez kilka dni, to powiedzmy po 3-4 dniach przestaje ona na mnie działać. Muszę sobie zrobić mały odwyk i później znowu jest ok. Znowu wraca to, po prostu odparniam się na kofeinę, jeżeli ciągle ją piję. A z yerbą to łatwo zrobić, bo to się przyjemnie pije. Ciągle się dolewa, siorbie, więc uważajmy. Ale to otumanienie, ja myślę, że przemęczenie umysłu, jednak mózgu, mało ruchu na świeżym powietrzu, dużo kofeiny, to nie są jakieś okoliczności, w których powinniśmy się czuć dobrze. Także może spróbujmy na przykład się uczyć na zewnątrz, albo co godzinę robić krótki spacer, czy co dwie, nie wiem, wymyślmy coś. Sądzę, że to na pewno nie jest od odwodnienia. Czy po operacji usunięcia migdałków można pić yerba mate? Nie mam pojęcia, jestem geologiem, zapytajcie może lekarza. Jedno co mogę Wam powiedzieć to mój tata nie ma migdałków i czasem popija, nigdy mu się nic nie stało. W każdym razie operację miał lata temu, więc zapewne chodzi o to, czy bezpośrednio po operacji. Odpowiem na wszelki wypadek nie, ponieważ nie wiem, więc zapytajcie lekarza, czy na przykład możecie pić herbatę mocną albo kawę. Jeżeli możecie, to pewnie yerba mate także. To nie jest tak, że ona zawiera jakieś nagle inne substancje, które mogą tutaj się bardzo przyczynić. Chociaż ja na przykład skupiłbym się na jakichś ziołach, na przykład na gojniku, który też nie wiem, czy można pić, ale sugeruje jego nazwa i jego działanie, że mógłby być w tym przypadku pomocny, ponieważ gojnik goi rany, pomaga przy zasklepianiu ich, stosowany zewnętrznie, więc jest szansa, że jeśli będziecie go pić, szybciej zagoi się rana po operacji, ale też zapytajcie o to lekarza. Czy można przedawkować yerbę? Wszystko można przedawkować, yerbę również, przy czym raczej chodzi tu chyba o kofeinę. Dawka śmiertelna kofeiny to przez yerba mate jest dość trudno osiągalna. Sądzę, że w ogóle zatrucie kofeiną, takie wymagające interwencji szpitalnej, możliwe jest chyba tylko wtedy, kiedy użyjemy już czystej chemicznie kofeiny, żeby móc sobie ją w wystarczająco krótkim czasie dostarczyć w bardzo dużych ilościach. Stąd takie nieprzyjemne efekty zbyt dużej ilości yerba mate to jest właśnie taki lekki stan przedawkowania kofeiny, czyli niepokój, bezsenność, jakieś drżenie rąk, ewentualne odwodnienie, bo ona jest bardzo moczopędna. Możecie mieć spierzchnięte usta, bardzo chce się Wam pić, przestajecie się pocić, albo generalnie fizycznie możecie się źle czuć od zbyt dużej ilości wypitego płynu, więc obserwujcie swoje ciało. Generalnie jest to raczej bezpieczne. Jeżeli nie reagujecie w jakiś specyficzny sposób na yerba mate albo na kofeinę, to raczej nic Wam się nie stanie i nie będziecie w stanie wypić fizycznie tak dużo tego, żeby się stało coś, ale uważajmy, można przedawkować. Bardzo chciałabym usłyszeć odpowiedź na pytanie, jaki ma wpływ metal na parzoną herbatę. Mam na myśli zarówno metalowe czajniki, nie mówię o żeliwnych, bo te są szkliwione w środku, sitka, jak i chociażby metalowe łyżeczki. Przeczytałam w książce o herbacie z lat 90., że naczynie, w którym zaparzamy herbatę, powinno być ceramiczne lub szklane. Nigdy zaś metalowe, gdyż ten materiał jest wielkim wrogiem herbaty. Oraz prawdziwy smakosz herbaty nie powinien używać tak zwanego jajka do zaparzania. Po pierwsze dlatego, że jest zazwyczaj wykonane z metalu. Ta myśl powtarza się wielokrotnie. Autor zabrania także trzymania liści w puszkach bez uprzedniego zawinięcia w papier, ponieważ ten materiał ma mieć zły wpływ na smak naparu. Zawsze stosowałam się do tych zasad, zauważyłam jednak wielokrotnie w prawdziwych herbaciarniach, a także na Waszych nagraniach, że używacie do sitek dołączonych do czajników żeliwnych. I jak to jest z tym materiałem? Czy niewłaściwe jest po prostu stosowanie jakiegoś konkretnego tworzywa, to znaczy konkretnego metalu? Pozdrawiam serdecznie. Otóż rzeczywiście żelazo jako takie jest szkodliwe w tym sensie, że wpływa negatywnie na smak herbaty. Czyli zwróćmy na przykład uwagę na to, że używając takiego czajnika do gotowania na gazie,
możemy mieć w nim, kiedy już używamy go kilka lat, powiedzmy, takie przebarwienia brązowe, na przykład taką jakby rdzę, odpryskuje gdzieś emalia i w tym miejscu pojawia się brązowa plama. Jest to ewidentnie dowód na to, że w tym miejscu woda ma kontakt z czystym żelazem i powstaje tlenek żelaza, czyli rdza, czyli to, co właśnie bardzo negatywnie wpływa raz zdrowotnie na jakość naparu, ale też na sam smak. Po prostu jest metaliczny, niesmaczny, nieprzyjemny. Ale często metal, który kontaktujemy z żywnością, w tym przypadku też z herbatą, jest to metal, krótko mówiąc, stal nierdzewna, czyli stop żelaza z niklem najczęściej. Może być tak, że mamy na to alergię, to też zwróćmy uwagę, ale wtedy jest to substancja, która jest raczej niezbyt aktywna i nie reaguje ani z wodą, ani z herbatą. Jest to w miarę bezpieczne. Rzeczywiście kontakt samego żelaza nie powinien mieć miejsca i jeżeli trafimy gdzieś jakieś, powiedzmy, takie niskiej jakości jajeczka do parzenia, czy sitka, czy właśnie jakieś puszki, które mogą nam zardzewieć, to wtedy jak najbardziej jest to negatywne. Trudno to stwierdzić, ponieważ negatywny wpływ na herbatę może się już pojawić w momencie, kiedy jeszcze nie widzimy tej rdzy. Chodzi o to, że już to utlenianie gdzieś tam się odbywa na jakimś niezauważalnym poziomie. Nawet herbata, która tak, powiedzmy, fabrycznie ma około 3% wilgotności, jest wystarczająco mokra, nawet będąc całkiem sucha, żeby spowodować korozję już złej jakości puszki, to w przypadku przechowywania. No a kiedy używamy sitek czy parzydełek, no to oczywiście wody jest pod dostatkiem, wtedy łatwo doprowadzić do czegoś takiego. No i rzeczywiście nie jest to zdrowe i nie jest to dobre dla herbaty. Zwróćmy więc uwagę na jakość i raczej wyższą cenę. Może się okazać, jeżeli kupujecie takie najtańsze jajeczka, że tylko powierzchnia tego metalu jest zabezpieczona przed korozją, a później wybite są dopiero dziurki, które mają być sitkiem i na krawędzi tej dziurki jest już czyste żelazo, które rdzewieje. Stąd jeżeli macie jakieś takie, ja to zauważyłem na takich tanich sitkach do zlewu, po prostu zaczyna rdzewieć od dziurki. No i to jest dowód na to, że cały metal nie jest nierdzewny, a jedynie jego powierzchnia. Tego unikajmy, starajmy się kupować raczej rzeczy porządne, droższe, wtedy nie powinno być żadnego problemu. Choć rzeczywiście przyznam z doświadczenia, że najfajniej przechowuje się w szkle. Szkło najmniej absorbuje zapachy, no i najłatwiej utrzymać w czystości i najmniej reaguje w ogóle z tym, co w środku trzymamy. No problem taki, że przepuszcza światło, więc musimy trzymać odpowiednio zamknięte. Czy do mycia matero z porcelany i bombii można używać detergentów? Oczywiście, że można, tak samo jak używa się do innych rzeczy. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli matero jest wykonane z ceramiki, można je traktować jak kubek albo talerz. Jeżeli natomiast bombija jest zwykłą bombiją po prostu, nie wykonana na przykład ze srebra czy coś takiego, to powinna być traktowana jak zwykła łyżka czy widelec. Można to wszystko myć w zmywarce, można to myć tymi samymi środkami, jakimi myjemy swoje sprzęty codziennego użytku kuchenne. Nie ma żadnych różnic. Przy bombii zwróćmy tylko na to uwagę, że warto jakoś tam w środku zadbać o czystość, używając jakiegoś wyciorka czy czegokolwiek, czym się tam dostaniemy w przypadku bombii nierozkręcalnych. Czy w czymś przeszkadza ten zielony osad na bombii po zaparzeniu yerby? Czy pozostaje na zębach, tak samo jak na rurce i czym go można zmyć jak coś? Osad na bombii to jest coś podobnego do osadu herbacianego na łyżeczkach albo na kubkach. No o ile kubek po umyciu nie powinien mieć śladu, to łyżeczki jednak długo używane, łyżeczki herbaciane zachodzą takim osadem już nawet na stałe, bez takiegoś intensywnego szorowania czy użycia czegoś żrącego. No nie pozbywamy się tego w czasie zwykłego mycia. To samo jest z bombiją, zwłaszcza, że yerba ma bardzo intensywny kolor i bardzo intensywnie barwi. Może nie wiecie, ale nawet używało się w Ameryce Południowej yerba mate do barwienia tkanin, także możecie spróbować. W każdym razie można szorować, ale można też użyć na przykład kwasku cytrynowego, który świetnie sobie z tym radzi, a jak się dowiedzieliśmy od jednego z naszych widzów, użyć można napoju typu cola, który również świetnie wyżera takie osady. Spróbujcie. Co do przeszkadzania, można pić, póki Wam to smakuje i przepuszcza w ogóle napar. Ile mniej więcej minut muszę poczekać, zanim woda osiągnie 70-80 stopni ze 100? To zależy od temperatury otoczenia, od naczynia, w którym jest przechowywana ta woda, czyli na przykład w kubku, czy w metalowym kubku, czy w szklanej szklance, czy w czym.
No i od tego, czy na przykład jest jeszcze wiatr, przeciąg na przykład, no musimy wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników, stąd albo musimy to raz zmierzyć i po prostu wiedzieć, albo można się sugerować różnymi tabelkami i wiadomościami, które już ktoś zmierzył i które znajdują się w internecie. Również my wrzuciliśmy kiedyś coś takiego, tyle że no jeżeli w przypadku nas na przykład było to ileś tam minut, to wcale nie jest powiedziane, że u Was w mieszkaniu będzie tak samo i w Waszym kubku tak samo. No jeżeli nie ma to tak wielkiego znaczenia, w sensie nie musi być na przykład równo 80 stopni, to poczekajmy po prostu do momentu, aż będziemy w stanie na przykład palcem to sprawdzić. Generalnie do wrzątku palca się nie włoży, a do temperatury 80 stopni, no to już tak chwilę wytrzymamy, no ale to też kwestia, jaką ktoś ma odporność. Strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Musicie to po prostu u siebie zmierzyć. No i zaglądajcie do nas, bo pisaliśmy o tym. Jakiej marki yerby polecałbyś kupić, a które byś bardziej odradzał? To już jest zupełnie kwestia gustu i kwestia tego, co kto lubi i co kto mu smakuje. Ja osobiście bardzo lubię paragwajskie, ale no nie zawsze. Czasem mam ochotę na Argentynę, czasem na Brazylię. Najczęściej pijam jednak Pajarito. To jest taka moja chyba najulubiona bardziej marka, ale La Merced na przykład bardzo mi smakuje. Nie przepadam za Rosamonte, ale znam wiele osób, które je bardzo lubią. No, uwielbiałem Cruz de Malta czerwonego, no ale zniknął z rynku. Kwestia gustu. Jakie ja polecam? Przede wszystkim kupujmy świeże, w dobrej jakości i no nie wybierajmy najtańszych. Często zauważyłem, zdarzają się takie promocje, że możemy kupić prawie że po cenach hurtowych i okazuje się, że ta yerba mate ma jeszcze za 2 miesiące przydatności. To nie jest tak, że ona się robi stara i jakaś trująca, szkodliwa czy coś, ale po prostu traci aromat, jest zwietrzała, nieświeża. Dobrze przechowana, świeża yerba, dobra jest każdej marki. No, też o tym ostatnio mówiliśmy, omijajmy może niektóre ekspresowe yerba mate, ale to tylko dlatego, że są mniej intensywne, no i mniej tradycyjne. Jak skutecznie pozbyć się pyłku z yerby? Gdy odwracam i trzącham matero, to wylatuje tylko jakaś część pyłku i powtarzam to tak kilka razy, aż w końcu zaparzam yerbę, to i tak czuję ten pyłek. Bombiję mam dość dobrą. No właśnie, drodzy moi widzowie, kochani nasi, dlaczego Wy tak tego pyłu nie lubicie? O to chodzi w yerbie, ona ma być pylasta. Wy wszyscy pytacie, jak się tego pyłu pozbyć. Kupujmy odpyłowaną yerbę po prostu. No polecamy Mate Green, która jest brazylijska i ma dość spore liście, bo normalnie brazylijska jest w ogóle zmielona na pył, taka najbardziej tradycyjna. Ta akurat jest odpyłowana, więc możecie to tak zrobić, a jeżeli ktoś chce w domu sobie po prostu przesiać, no to przesiewajmy przez sito. To jest dość wygodna, właściwie to najlepsza i jedyna skuteczna metoda, ponieważ mając sito o odpowiednim oczku, odsiejemy wszystko, co jest no, mniejsze niż to oczko, więc nie zostanie na tym sitku nic, czego byśmy nie chcieli. No, problem w tym, że przy takiej dobrej yerbie to większość powinna przelecieć raczej niż zostać na sitku. Możecie też spróbować na sitku przepłukać wodą, po prostu pod kranem. Wtedy woda przestanie być zielona. Kiedy będziemy płukać, to to, co nam zostanie na tym sitku, będzie już oczyszczone, opłukane. Tylko że musimy to od razu parzyć, bo mokra nam po prostu spleśnieje. Już raczej jest to ta porcja, którą chcemy od razu wypić. Piłeś może zwykłą yerbę, do której dosypywałeś guarany. Chciałem sobie kupić taką oddzielną guaranę dla większego pobudzenia, lecz nie wiedziałbym, ile jej sypać. Pozdrawiam i życzę rozrostu kanału. Sama sproszkowana guarana, trzeba by chyba podjąć ten temat kiedyś, nie smakuje mi. Więc nie przyszło mi do głowy, właściwie przyszło mi do głowy, ale nie doszło to do skutku, żeby dosypywać tego gdzieś do yerba mate. Można, tylko że jest to sam taki pył, więc jeżeli w poprzednim zdaniu wychodzi na to, że nie lubisz po prostu tego pyłu, to taka zmielona guarana po prostu będzie dawała go więcej. Poszukajmy raczej guarany w kawałkach, tak jak po prostu możemy dosypać jakichś owoców, dzikiej róży, czy pomarańczy, czy co tam kto lubi. No, w ten sposób moglibyśmy też dosypać posiekanej guarany. Można gdzieś kupić właśnie niemieloną guaranę. Jeśli mamy taką mieloną, ona jest raczej przygotowana do tego, żeby ją zaparzyć oddzielnie albo zrobić jakiś koktajl taki na mleczku z banankiem czy coś tam i to jest taki pobudzający, poranny miks. Do yerby no spróbujmy. Ja nie sprawdzałem, nie wiem jaka ilość jest odpowiednia. Trzeba by to wypróbować, ale nie wiem czy chcę, bo po pierwsze yerba pobudza mnie wystarczająco mocno, a po drugie no ten smak samej tej sproszkowanej guarany jest dość ciężki. No nie kaleczyłbym yerby, ale obiecuję sprawdzić i dać znać. Czy czas zaparzania różni się, jeśli parzymy herbatę w większym naczyniu, na przykład w dzbanku?
Czas parzenia należy dostosować raczej do ilości suszu herbacianego niż do objętości naczynia. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli w Chinach używa się gajwanów albo malutkich czajniczków do ceremonii, to tam ilość suszu jest większa niż taka standardowa proporcja objętości do masy właśnie herbaty. I wtedy parzymy to króciutko. Kiedy natomiast stosujemy taką zwykłą proporcję, no to nie ma znaczenia, czy zaparzymy w półlitrowym naczyniu, czy w 3-litrowym naczyniu, kiedy oczywiście odpowiednio pomnożymy ilość suszu. Warunki będą te same. Zaleca się przy większych naczyniach dorzucić nieco ekstra jeszcze suszu herbacianego. Pewnie natknęliście się na takie przepisy, że wrzucamy po łyżeczce na każdą filiżankę, plus jeszcze łyżeczka dla czajnika, tak jakby. Jest to... Można tak zrobić, ponieważ no, ta większa ilość jednak lepiej się wtedy parzy, ale czasu jako takiego raczej nie wydłużamy ani nie skracamy. Tutaj temperatura jest zachowana, ilość suszu do wody jest zachowany, więc jakby czas parzenia także nie powinien się zmienić. Tyle pytań i odpowiedzi przygotowaliśmy na dzisiaj. Czekamy na więcej, na następne. Piszcie w komentarzach pod filmem i życzymy Wam wszystkim miłych wakacji. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.